A te ptaszki w ogrodzie wyćwierkały mi, że mam w domu piękny talerzyk z ptaszkami. Znalazłam ten talerzyk w Charity Shopie za jedyne 50 pensów. Pomyślałam sobie, że skoro jest na nim bardzo dużo ptaszków, to mogę zrobić fajny komplecik. Jakieś kolczyczki, zawieszkę, a może nawet pierścionek, jeśli się uda wykroić ptaszki. Ale żeby powstała z niego biżuteria, musimy najpierw rozbić ten talerzyk. No i nie zaczynam nigdy bez zrobienia sobie herbatki. Ta herbatka jest bardzo dobra na odporność. Ona jest z rokietnikiem. Zobaczymy, co da się z niego wyczarować. Tym razem naprawdę nie poszło po mojej myśli. Rozczarowałam się trochę, ponieważ na tych ptaszkach z tyłu jest ten rancik. No i ten kawałek nie będzie pasował na kolczyki. A teraz pokażę Wam dwa sposoby, jak można uratować taką sytuację, kiedy z tyłu jest ten rancik. Kiedyś miałam podobną sytuację i na takim ptaszku był ten rancik, więc po prostu ja to zostawiłam, mi to nie przeszkadza. No ale oczywiście dla siebie, bo to się nie nadaje do sprzedaży. Ostatnio w jakimś tam ostatnim odcinku robiłam kolekcję Petera Rabbita i on mi pękł. Ja go skleiłam, ale wzmocniłam go również lutowaniem dookoła i z tyłu. I właśnie z tym ptaszkiem zamierzam zrobić dokładnie to samo. Zeszlifuję te ranciki, oblutuję dookoła i z tyłu. I ptaszki będą uratowane. Także nic nie jest stracone, wszystko można wymyślić na nowo. Serduszko nie ma ranciku, bo na centrum nie było ranciku, znała tylko ten stempelek taki chiński, ale jest bardzo dobrze. To teraz zabieramy się do szlifowania. Tak wygląda to mniej więcej, jak jest ten rancik zeszlifowany. No i powiem Wam, że nie wygląda wcale źle, tylko jest bardziej jakby matowy, nie? Tak to wygląda wstępnie, a ten to jeszcze nie jest skończony z tym rantem, ale mogłabym nawet tak zostawić, że jest matowy, ale skoro umówiliśmy się na to, że go lutujemy z tyłu, to będziemy go lutować z tyłu. A jeszcze tak wpadłam w ostatnim momencie wpadłam na taki pomysł, bo mam tutaj takie jeszcze bezelki i ewentualnie mogłabym go zeszlifować do tego bezelku i go wkleić. To jest jakby trzeci sposób na uratowanie takiego kawałeczka, który tam wyjdzie z rantem, nie? No ale my dzisiaj lutujemy dookoła i z tyłu, także to jest taka alternatywa na następny raz.
Wyszło naprawdę fajnie. Te ptaszki wyszły super. No i w tym momencie, no to jest, będzie zalutowane. W tym momencie żałuję bardzo, że nie mogłam zrobić kolczyków, bo by wyszły przepiękne kolczyki. No i tutaj ta zawieszka, serduszko, no byłoby cudowny zestaw. No niestety, jeżeli dojdzie tutaj produkt, no to będą zbyt ciężkie na kolczyki. Następny etap zrobimy lutowanie. I mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie po mojej myśli. Ja tutaj mam taką pastę do lutowania, ale tak chciałabym wypróbować na przyszłość ten liquid do lutowania, ponieważ ta pasta jest strasznie lepiąca, a potem bardzo się brudzi wszystko od tej pasty. I jest na to jeden sposób taki, który mogę rekomendować. Jest to izopropyl. Jest to właśnie taki alkohol do zabrudzeń takich typu po naklejkach, albo jak w szpitalach są te węflony, to później ciężko to domyć, to właśnie tym izopropylem można domyć. To mogę Wam rekomendować. Dobra rzecz. A teraz kończę marudzić, nakładam maseczkę i jedziemy dalej. Mój projekt dobiegł już do końca, a efekt końcowy wygląda tak. To jest to serduszko. Serduszko wyszło super. Będzie się bardzo ładnie prezentowało. Naszej ptaszki również wyszły super. Z tyłu wyglądają tak. A tutaj tak spróbowałam zrobić taki efekt młotkowania, tak jak w srebrze. A ogólnie taki mam zamiar pracować w srebrze. Na razie zbieram produkty i narzędzia do tego, a to jest bardzo duża inwestycja, więc to troszeczkę jeszcze potrwa, ale tak powoli uczę się i przygotowuję się do tych procesów. Nie mogę się doczekać, ponieważ kocham tworzyć biżuterię, jest to moje hobby, a uwielbiam srebro z bursztynem, więc na pewno będę troszeczkę szła w tamtym kierunku, ale talerzyków nie zostawię. Talerzyki będą ze mną zawsze. Na tym krótkim filmiku wszystko próbowało mnie. Myślałam, że Myślałam, że to będzie najłatwiejszy projekt, najkrótszy filmik, a na każdym etapie coś próbowało mi przeszkodzić i na każdym etapie coś nie wychodziło, no ale doszliśmy do końca. Także ja bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli wytrwaliście do końca, polecam obejrzeć sobie poprzednie filmy, były również ciekawe. Zawsze możecie się czymś zainspirować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!